Aquascaping TV. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio pewien człowiek napisał do mnie maila, w którym mnie zjechał z góry do dołu. Panie, cierpliwość moja się kończy, ile można czekać, i tego typu teksty wychodziły z tego maila. Oczywiście chodziło o obiecany film z programowania kontrolera JBL ProFlora PH Control 2. Film z kalibracji tego urządzenia był jakieś 4 miesiące temu. Cały czas coś nowego wyskakiwało i jakoś tak zapomniałem o tym. Jest mi głupio i chciałbym Ciebie, Maćku, i wszystkich innych przeprosić za moją opieszałość. Fakt, było obiecane i nie dotrzymałem słowa, a tu jest na to dowód, że było obiecane. Mam nadzieję, że ten film pomoże tym wszystkim, którzy będą zmagać się z tym urządzeniem. W dzisiejszym odcinku to było tyle. Na razie, cześć. Kiedyś jeszcze pokażę, jak to wszystko się programuje. Jeszcze raz, cześć. Jakby ktoś był ciekaw i chciałby zobaczyć cały proces kalibracji tego urządzenia, może wrócić do filmu 146. Tam jest wszystko pokazane w całości i myślę, że w dość przystępny sposób. Ok, zaczynamy programowanie. Choć słowo programowanie w tym przypadku to trochę słowo na wyrost. Jak już wspomniałem, w odcinku 146 w zestawie jest dołączona instrukcja w języku polskim, której teraz muszę się przyznać, nie czytałem. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja najpierw sam kombinuję, a potem jak coś nie idzie, dopiero szukam instrukcji i patrzę. Ja tak mam, ale w tym przypadku nie szukałem żadnej instrukcji, bo wszystko było proste jak drut. Dobra, od czego tu zacząć? Może od tego, że po kalibracji i naszej euforii z tym związanej, po 30 sekundach obraz kontrolera, który przypomnę jest dotykowy, przechodzi w stan uśpienia. Pobudzi ekran do pracy energiczne stuknięcie po prostu w ekran tego kontrolera. Wygląda to tak, że pojawi się obrazek kropli, jak będzie stan spoczynku tego ekranu, i aktualne parametry wody, czyli pH i temperatura wody. Teraz może po prostu omówię krótko wszystkie dane z panelu ekranu. Znane wszystkim dwie zębatki, chyba tak to się nazywa, czyli ikonki ustawień. Naciskając na to przechodzimy bezpośrednio do wszystkich możliwych ustawień, ale też można to zrobić bezpośrednio z głównego panelu dowodzenia. Tuż nad ustawieniami jest pokazany alarm z minimalnymi i maksymalnymi wartościami pH i temperatury. Hysteresis, to chyba tak się czyta, to nic innego po prostu jak tolerancja między żądanymi wartościami. Wyżej jest podane aktualne pH, jakie mamy w akwarium, no albo w odczynniku kalibrującym, jak na przykład w tej chwili kalibrujemy to urządzenie. Kolejna ciekawa opcja to Auto pH. Co tam jest, to opowiem może za chwilę. Aktualna temperatura, jaka jest w akwarium, jest pokazana w tym miejscu. Miga jak nie jest w normie, czyli jak wychodzi poza tolerancję, którą ustawimy w alarmie. Tu jest pokazany aktualny stan elektrozaworu, czyli czy w tej chwili jest po prostu otwarty, czy zamknięty. Jak jest otwarty, będzie na zielono, jak zamknięty, będzie na czerwono. Tutaj jest pokazany czas do następnej kalibracji urządzenia. To jest po prostu takie przypomnienie. Tu jest aktualna dokładność pomiaru. Tu jest pokazana ustawiona przez nas docelowa wartość pH. Trójkąt z wykrzyknikiem to znak, że coś się dzieje nie tak.
i trzeba po prostu sprawdzić grzałkę, czy dobrze działa, albo czy po prostu nie skończył czasem się nam gaz w butli. Symbol kłódki oznacza zablokowanie lub odblokowanie panelu kontrolera. Ok, tak to w skrócie wygląda, jak chodzi, gdzie co jest na panelu kontrolnym kontrolera pH. Teraz zaczynamy ustawienia pożądanych przez nas wartości. Ok, zaczynamy. Najpierw naciskamy w ustawienia i szukamy pierwsze co opcji zmiany języka. Jak mówiłem we wcześniejszym filmie, niestety nie ma języka polskiego. Ok, to nie jest aż taki problem, bo obsługa jest naprawdę prosta, ale co by im zależało dodać jeszcze jeden język? Za to macie u mnie minus stąd aż do morza. Znowu polski klient jest na marginesie i mnie to naprawdę wkurza. Mamy język rumuński, polskiego nie ma. Pod językiem znajduje się opcja kalibracji, w której po prostu kalibrujemy kontroler. Jak to się robi? Jest w filmie 146. Kto chce zobaczyć, zapraszam. Nie będziemy tego teraz pokazywać. Następnie jest opcja o przypomnieniu o kalibracji, w której ustawia się przypomnienie o kalibracji. Są trzy opcje: 30, 45 i 60 dni. Ta ostatnia nie jest zalecana przez producenta. Teraz tak po cichu Wam powiem, że ja swój kontroler nie kalibrowałem przez 90 dni i wtedy zaczyna się robić dyskoteka i miga ten trójkąt taki z wykrzyknikiem. Ale nic poza tym się nie dzieje tak w sumie. Oczywiście są delikatne rozjazdy w pomiarach, ale jak komuś się nie chce, ktoś nie ma na przykład płynu kalibrującego, może śmiało sobie to darować i nic się w sumie nie dzieje. Opcja wartość żądana pH, w której ustawiamy pH, jakie chcemy mieć w akwarium. Nic prostszego, plusik, minusik i jedziemy z koksem i ustawiamy sobie pH, jakie chcemy mieć w akwarium. Zatwierdzamy tradycyjnie OK. Ustawienie tego pH jest proste, ale jakie wybrać pH do akwarium, to już jest wyższa szkoła melanżu, że tak powiem. Wbrew pozorom bardzo niskie pH nie zawsze pomaga roślinom. Auto pH to podobna opcja jak ustawienie wartości pH, z tym, że tutaj wpisujemy KH, jakie jest w naszym akwarium, i system sam oblicza, jakie powinno być dopasowane pH i ustawia je na właściwym poziomie. Czyli można powiedzieć, że ustawienie ręczne pH jest dla bardziej zaawansowanych, a ta opcja jest dla tych, którzy nie lubią się bawić w obliczenia i po prostu tylko mierzą KH w akwarium, a następnie wpisujemy to w kontroler, a reszta należy do urządzenia. Aby uniknąć częstego włączania i wyłączania elektrozaworu, ustawia się tolerancję parametrów, w jakim przedziale najniższym i najwyższym ma działać elektrozawór. Ja w tym za bardzo nie grzebałem. Ufam, że ta fabryczna opcja ustawiona przez producenta będzie dobra dla mojego elektrozaworu, ale mówię, jak ktoś chce mieć super jakoś dokładnie pH w akwarium, proszę bardzo, można zjechać z tymi wartościami, ale nie wiem, jak długo Wam to elektrozawór wytrzyma. Opcja trybu pracy elektrozaworu. Tutaj mamy trzy opcje. Automatyczną, ta opcja jest najczęściej używana w normalnej pracy kontrolera. Cały czas może być włączony, cały czas może być wyłączony. Ja tej opcji często używam, jak robię podmiany w akwarium wody. Mam dyfuzor narurowy i jak powierzchnia wody jest niższa niż rura wylotowa w filtrze, wtedy CO2 idzie sobie spokojnie w powietrze i są straty. Przy wcześniejszym kontrolerze musiałem zakręcać butlę albo wyłączyć trzeba było zasilanie od elektrozaworu. Teraz po prostu
tylko jedno kliknięcie i gaz przestaje lecieć. Ustawiamy teraz alarm. Zjeżdżamy trochę na dół, klikamy OK i przechodzimy do ustawień alarmu. Ta opcja jest bardzo ważna, są różne pożyteczne rzeczy. Na przykład możemy, na samej górze jest opcja, w której tylko nam wyświetla, że coś się dzieje, bez sygnału dźwiękowego. Druga opcja to jest, pokazuje nam na panelu, że coś się dzieje, plus dodatkowo sygnały dźwiękowe. Ostatnia opcja całkowicie wyłącza alarm. Kiedy to już ustawimy, naciskamy OK. Następnie musimy ustawić tolerancję dla pH. Ja mam tutaj 1 i następnie ustawiamy dolną i górną granicę temperatury wody. Ustawienie jasności na urządzeniu. Tutaj chyba żadnej Ameryki nikt nie odkryje, po prostu plus minus, jak chcemy jaśniej lub ciemniej. Proste. Niżej pod ustawieniami jasności mamy ustawienie kontrastu. Tutaj też prostszej rzeczy nie można wymyślić. Następna opcja po prostu włącza nam blokadę. Są dwie opcje. Zwykła, czyli kłódka po prostu i z 4-cyfrowym hasłem. Ostatnie dwie opcje. Wynudziłem trochę, co? Ale kiedyś jak się przyda, to będzie jak znalazł. W tej opcji jest pokazana po prostu aktualna wersja oprogramowania tego kontrolera. Ostatnia opcja to jest restart po prostu urządzenia. Tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy byli ciekawi, jak to urządzenie się ustawia, programuje, są teraz usatysfakcjonowani. Teraz ostatnie hasło. Uwaga, konkurs. amazonia24.pl. Zasady konkursu zostały podane w filmie Konkurs numer 1. Miało być więcej konkursów i niestety otrzymałem niepokojący telegram z rządu na uchodźstwie w Londynie, że nie zgadzają się na hasła klucz, konkursy i tego typu rzeczy. Nawet jeden pan ze skupu buraków na znak protestu postanowił hodować gołębie i żeby mu te gołębie nie osrały głowy, włożył sobie reklamówkę z Biedronki. Tak, że tylko głupie sandały było mu widać. Więc widzicie, że to poważna sprawa. Dlatego oczywiście będzie kolejny konkurs i już w następny czwartek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, rząd na emigracji w Londynie, też szczególnie pozdrowienia dla pana ze skupu buraków, który opatentował szczególnie efektywną metodę oczyszczania buraków z glonu. To naprawdę epokowe odkrycie. Wszyscy jakieś żarty robią na Prima Aprilis, no i ja sobie coś tam zrobiłem. Tak poważnie na sam koniec powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony z tego kontrolera pH. Zawsze chciałem mieć takie coś. Pozdrawiam wszystkich, do następnego razu, cześć!